Cześć, słuchajcie, jesteście posiadaczem instalacji fotowoltaicznej on-gridowej bądź off-gridowej? Wasz falownik jest dosyć stary, bądź po prostu nie posiada przekładników takich jak ma na przykład Holmice czy Deje, albo nie posiadacie w ogóle instalacji fotowoltaicznej, no bo w końcu nie każdemu przecież jest potrzebna. Ale lubicie mieć kontrolę nad zużyciem własnego prądu i wiecznie przychodzicie do swojej skrzynki rozdzielczej, klikacie podliczniki, liczniki, tego typu urządzenia, a chcielibyście wszystko mieć w jednym urządzeniu mobilnym na ekranie, siedząc na sofie, bądź na przykład podłączone do Home Assistant. Dla takich osób mam dzisiaj bardzo ciekawe rozwiązanie, jakim jest Smart Energy Monitor od firmy Rifos. Popularne CT-tki wykorzystywane w wysokiej klasy falownikach fotowoltaicznych. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek z cyklu Zbieram na kopułę, tak więc stali widzowie zapewne domyślają się, o co chodzi. Mam nadzieję, że mi pomożecie, zostawiając łapkę w górę, obejrzycie materiał do końca oraz napiszecie jakiś komentarz pod filmem. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Wielokrotnie, słuchajcie, zastanawiałem się nad tym, jak monitorować swoją sieć. Ja mam tutaj, widzieliście przed chwilą, falownik Solisa on-gridowy 3 kW, 3 kW. No i tutaj mam drugie 3 kW, stary, też dobry on-gridowy falownik, słuchajcie, Growata. No ale co, ja jestem tutaj, słuchajcie, na starych zasadach, nic tutaj nie zmieniam. Samo idzie, samo się produkuje. No i mam tutaj założony podlicznik trójfazowy. Teraz mi to wszystko produkuje 4,9 kW. No i powiem wam szczerze, oczywiście każdy, kto posiada fotowoltaikę, wie, jak to fajnie jest klikać sobie, popatrzeć, jak to mi produkuje, jakie jest zużycie. Ale nawet osoby, które nie posiadają fotowoltaiki, a wiedzą, że rachunki są czasami rachunkami grozy i chcieliby sobie podejrzeć, na przykład, który pokój najwięcej pobiera wam prądu. Może macie coś, co moglibyście ograniczyć, zaoszczędzić. Wracając do mojej skrzynki, ja mam tutaj założony właśnie taki typowo, słuchajcie, podlicznik jeden. Ja sobie tutaj przychodziłem, sobie sprawdzałem poszczególne, ile tam eksportu mam do sieci, ile importuję. No jest tego, total. To są takie podstawowe, słuchajcie, parametry. Dodatkowo mam takie podliczniki. Ja już nie pamiętam, jedna to jest jedna fotowoltaika, a to jest fotowoltaika na dachu. Ona teraz generuje mi 1,6 kW, a to jest właśnie ta na polu, na podwórku, która mi generuje 3,43 kW. Nie pamiętam już, powiem szczerze, po co montowałem ten licznik, a już nie wiem, przyznam szczerze, to jest mój pierwszy dom, który niedługo zostanie poddany kapitalnemu remontowi, dlatego postanowiłem dzisiaj nagrać ten materiał właśnie tutaj. Już nawet nie pamiętam, do czego to było, bądź co bądź, suma, jaką zapłaciłem za te wszystkie, słuchajcie, liczniczki, podliczniczki, spokojnie zrekompensowałaby mi taki właśnie licznik, takie właśnie CT-tki. Jak wiecie, jak macie właśnie fotowoltaiki, macie z wyższej półki swoje falowniki typu Holmice czy tam Deje, no to te firmy w swoich już tutaj własnych, że tak powiem, w pudełku ze swoimi produktami mają już takie właśnie przekładniki, tak? Ja posiadając właśnie starego typu falownik, albo jeżeli ktoś posiada jakiś tam starszy chiński falowniczek, tańszy, nawet jednofazowy, no to takiej możliwości za bardzo nie ma. Też jest skazany poniekąd na podliczniki, bądź na latanie i klikanie sobie wyświetlacz i patrzenie sobie właśnie tych swoich parametrów. Mamy tutaj Rifosa Smart Energy, firma, która wyszła naprzeciw właśnie takim osobom, które borykają się z takim problemem. No i wydała taki oto liczniczek, który dzisiaj oczywiście mam przyjemność wam zademonstrować, a zarazem nie dość, że to jest materiał promocyjny, tu nie będziemy się oszukiwać. Bardzo chciałem mieć właśnie tego typu przekładniki na swojej starej
instalacji. Jest to wspaniała rzecz, kiedy możemy sobie usiąść w domku, napić się kawki, posiedzieć, poglądać telewizor i poklikać na smartfonie, żeby zobaczyć, co się dzieje z naszą siecią w danym momencie i tak dalej. Te przekładniki, słuchajcie, pracują w sieci jednofazowej i trójfazowej, tak więc jak macie instalację jednofazową w domu, też nie ma najmniejszego problemu. Dwufazowa, bo i takie istnieją. No i tu mamy główny smart meter, który sobie montujemy na szynie. Zaraz pójdę, go zamontuję na szynie. No i mamy wersję z 3 przekładnikami i mamy wersję z 6 przekładnikami. Ale z tego co mi wiadomo, są też wersje z przekładnikami o wiele większej ilości. Przekładniki wyglądają w ten sposób. Takie fajne pomarańczowe. Zobaczcie, zakładamy sobie je na nasze obwody. Niewiele się może różnią od oryginalnych Coimac'a. Mają swoje strzałki, kierunki. Zaraz będziemy to wszystko sobie montować. W pierwszej kolejności aplikację, jaką mamy tutaj do zainstalowania, Rifos Open API. Nie wiem, czy to jest nazwa tej aplikacji, ale za chwilę się dowiem. Zanim do tego przejdę, muszę znaleźć jakiś śrubokręt. No i rozkręcimy tą moją rzeźbę. Moi drodzy, kochani elektrycy, nie patrzcie się na to, to było montowane wiele lat temu, więc spodziewajcie się, że po zdjęciu tej klapki może być niezła pajęczyna. Idę po śrubokręt. No dobra, mówiłem, że nie będzie tutaj zbyt ładnie. No ale najważniejsze, że działa. W pierwszej kolejności chyba jak montujemy takie rzeczy, to pamiętajcie, bez żartów, bez jaj, wywalamy wszystko. Wyłączamy fotowoltaikę, ja już jedną fotowoltaikę tam na podwórku wyrzuciłem. Wyrzucamy wszystkie bezpieczniki od fotowoltaiki, gasimy to wszystko w cholele. O, dobra, może tu by się światło przydało. Albo i nie, wywalamy całkowicie prąd z domu. Cimno, cimno panie, nie ma lipy, nie ma co się bawić pod napięciem. Chyba że jesteście mną. Dobra, w pierwszej kolejności w pudełeczku tutaj mamy ukrytą wiązkę. Wiązka wypadła, wiązka wygląda w ten oto sposób. No i musimy zapamiętać, że biały to jest neutralny. No i jeżeli mamy instalację jednofazową, to podpinamy się neutralnym pod przewód neutralny w naszej instalacji. A te wszystkie, słuchajcie, spinamy do kupy i podłączamy się pod fazę. W ten sposób zasilimy sobie nasz główny meter. Możemy sobie, jeżeli chcemy, zajrzeć do instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi również jest po polsku na samym końcu. No i co? Mamy tutaj jeszcze taki schemat. O, właśnie to jest to, co przed chwilą mówiłem. Wszystkie spinamy do kupy i podłączamy pod fazę. Natomiast jeżeli mamy dwufazową instalację, no pewnie takie są, no to podłączamy sobie przewód czarny i zielony do jednej fazy, czerwony do drugiej fazy, no i neutralny, tak jak mówię, cały czas biały to jest neutral i tu jest nawet napisane pięknie na tym przewodziku, właśnie zauważyłem. Neutral. Nie wiem, czy będzie widać. No, ale my mamy instalację trójfazową, jak większość. No i podpinamy się w taki sposób. Neutralny, neutralny i mamy faza pierwsza, druga, faza trzecia. Myślę, że wszystko chyba zrozumiałe. No i tak jak mówiłem, ja mam to troszeczkę inaczej tutaj porobione, bo mam przełącznik, agregat, sieć. No mam ten licznik, no mam tu trochę, jak widzicie, napaćkane tych kabli, ale ja się wepnę po prostu już w tym miejscu. Mam tutaj akurat swoje 3 fazy, no i neutralnego. Nie mam przy sobie klucza ampulowego, żeby się złapać tutaj w tym miejscu, więc polecę sobie neutralnym na samą górę, na główną szynę. Dobra, udało mi się podpiąć pod przewody. Ja cały czas zaznaczam, ten dom będzie przechodził remont, ja będę tutaj dokładał bank energii, zmieniał falownik, zmieniał elektrykę, więc naprawdę z przymrużeniem oka to w tym momencie na to patrzcie. Chodzi mniej więcej o to, żeby Wam pokazać, jak to podłączam. Tak więc pod wszystkie 3 fazy mam podłączone i neutralny, akurat miałem wolną tutaj kostkę Wago, więc sobie też
podłączyłem. No i co? Teraz trzeba by założyć miter. Gdzieś, gdzie jest trochę na niego miejsca. Ja sobie na razie go po prostu rzucę tu na górę. O, tak żeby mi nie przeszkadzał w niczym. Tylko zanim to zrobię, warto wyjąć sobie ten plastik. I można go spokojnie sobie za szynkę zapiąć. Teraz przewodzik zasilający wpinam do mitera. O. Tutaj. Trafię, trzymając kamerę w ręku. Trafiłem. No i w ten sposób mam to podłączone. Oczywiście warto byłoby sobie to ładnie w skrzynce poukładać. No i co? Idę po moje CT-ki. No dobra, wypakowałem sobie przekładniki z pudełeczek. No i mamy, zobaczcie, tu pooznaczane A1, A2, B1, B2, C1, C2. Chodzi generalnie o to, że w tej wersji mamy 6 przekładników i montujemy je na poszczególną fazę, ale jeżeli mamy potrzebę, powiedzmy, po 2 obwody na jednej fazie sobie zamontować, to od tego są 2 przekładniki. Możemy sobie na przykład te B2 wszystkie sobie odłożyć na chwilę i zamontować tylko i wyłącznie te 3 na główne linie fazowe. Oczywiście możemy kupić sobie wersję tylko z 3 przekładnikami, jeżeli ktoś potrzebuje wersję, którą ja mam. Możemy dodatkowo po jeszcze jakiejś linii monitorować na konkretnej fazie. Tak więc w moim przypadku, w mojej skrzynce będzie to, zobaczcie, tutaj mam z różnicówką jedną fazę, drugą fazę, no i tutaj mam coś tam jeszcze pod fotowoltaiki i tak dalej. Tak więc zakładam sobie oddzielnie przekładniki na poszczególne fazy. No i przekładniki mam już podłączone zgodnie z instrukcją. Linia pierwsza to jest od strony antenki, linia druga po środku i linia trzecia. Jeżeli chciałbym zamontować te 3 dodatkowe przekładniki, co akurat w moim modelu jest, to mogę zrobić to samo, z tym, że tak samo linia pierwsza, linia druga, linia trzecia od góry. Na ten moment nie będę podłączał. Wygląda to chaotycznie, dlatego że, tak jak mówiłem, ja mam takie analogowe. One działają podobnie. Zobaczcie, przechodzi przez nie, może tu będzie lepiej, przechodzi przez nie sobie przewód, wychodzi z drugiej strony, no i ten licznik właśnie indukcyjnie sobie to bada. Ale minusem takiego rozwiązania jest, że jak chcę coś sobie sprawdzić, to muszę tu cały czas przyłazić. Dlatego właśnie mam ten miernik, który będę sobie mierzył to wszystko zdalnie. Tak więc, jak powiedziałem, jest to chaotycznie. U mnie pierwsza faza, złapałem się na tym przewodzie, druga faza jest tutaj. Ja mam to tak w domu podzielone, że mam 2 fazy w domu, jedną na gniazdka, drugie tam na oświetlenie i kuchnię, a trzecia faza typowo do samochodu elektrycznego, więc jeżeli w aplikacji nie będziemy mieli trzeciej fazy, to w moim przypadku nic się nie będzie działo, bo akurat nie mam ładowarki, żeby to sprawdzić właśnie na tej fazie, ale sprawdzimy sobie te 2. No i co? Uruchomimy i zobaczymy, czy się odpali nasz miernik. Miernik miga, więc zabieramy się za konfigurację. No dobra, jak mamy wszystko już podłączone, to bierzemy sobie, słuchajcie, instrukcję, a w instrukcji mamy kod QR do ściągnięcia naszej apki. Tak więc teraz sobie ją zeskanuję. OK. No i niech się... No i instalujemy Rifos. OK, aplikacja zainstalowana. No i co? Założę sobie teraz swoje konto. Tu mamy konto gościa. Zarejestruj się. OK, po wpisaniu kodu utworzyłem sobie konto. Tak więc klikam gotowe, strona główna, no i dodaj urządzenie.
Czy włączyć Bluetooth? Tak, włączmy Bluetooth. Patrzymy, czy na mierniku miga zielona lampka. Jeżeli miga, to znaczy, że urządzenie jest w trybie parowania. Jeżeli coś by nie wyszło, zawsze możemy przytrzymać ten przycisk. On go troszeczkę zresetuje. No i co? Nie znaleziono mojego urządzenia. Koniecznie trzeba włączyć przecież Bluetooth, nie? Jest, mamy inteligentny monitor energii. Dodaj. Łączenie z urządzeniem. Zobaczmy, jak się zmieni dioda na urządzeniu. Połączymy się teraz z internetem w domu. Wystarczy wybrać swoją sieć, wpisać hasło. No i konfigurujmy dalej. Popatrzmy na miernik. Zapaliła się krótko lampeczka czerwona. Na urządzeniu mamy konfigurację, więc zakończone. Mamy połączenie teraz z miernikiem. No i wejdę sobie w wszystkie urządzenia. Musiałem odświeżyć aplikację Smart Meter. Ok, sumarycznie udało się telefon w prosty sposób podłączyć i porównam sobie, jak to wychodzi względem tych moich liczników. Tak więc słuchajcie, dałem stałe obciążenie na jedną fazę, no i wyświetla mi się tutaj 2,32 kW. A to obciążenie, przyznam szczerze, puściłem tutaj sobie kabel, podłączyłem samochód elektryczny na 10 A jednofazową ładowarką, więc te 2,32 idzie sobie. No i tak naprawdę ten przekładnik powinien to widzieć. No i wchodzę sobie w aplikację. Nie wiem, dlaczego mam tutaj jeszcze wszystkie rzeczy pokazane. Najprawdopodobniej ja powinienem zamiast na dół to podłączyć wszystkie te przekładniki na górę, dlatego że w aplikacji pokazuje mi zamiast w A1 to pokazuje mi tutaj, zobaczcie, A2, drugą fazę w B2, no i trzecia faza nie jest w tym momencie używana, ale jest na niej napięcie. Tak więc jeżeli mam tutaj 2,32 kW, no to wchodzę sobie, no i by się zgadzało, 2,30 kW. Druga faza pokazuje mi zużycie 100 W w aplikacji, no i tu pokazuje mi na moim liczniku 103 W. Zobaczymy, czy jak wyłączę światełko, coś spadnie, ale to chyba to nie jest z tej fazy. O, z tej spadło. Tak więc 100 W żarówka sobie tutaj działa. Ale powiem Wam szczerze, jeszcze wpadłem na taki pomysł, że spróbuję podłączyć te przekładniki właśnie odwracając strzałki pod moje fotowoltaiki. Zaraz to wszystko wyłączę panele fotowoltaiczne, bo teraz zobaczcie, na jednej fotowoltaice mam produkcję 1,2 kW. Zobaczycie, jak założę tutaj przekładnik, czy na przekładnikach będę widział też produkcję z fotowoltaiki. Ok, skoro i tak zmieniałem połączenie przewodów, to postanowiłem te przewody wyrzucić z dołu na górę, żeby były w swoich prawidłowych miejscach, czyli żeby było A1, A2, A3. No i tak mamy właśnie w aplikacji w tym momencie, że na A1 mamy obciążenie 2,380, co by się zgadzało z pierwszą fazą na moim liczniku tutaj cyfrowym. Na 2 mamy minus 23, czyli to jest A2, który Wam podłączyłem, tutaj pokazałem, bo podłączyłem go pod fotowoltaikę. Dlatego tu wychodzi na razie minus. No i B1 też przerzucony jest
na górę. Na chwilę obecną linijce nie obciążam w ogóle. No i dobra, zobaczymy te A2, które teraz podłączyłem tutaj na dole. Odpalimy sobie fotowoltaikę i zobaczmy, co tu się dzieje. 0,70, 700 W na tym liczniku. No i A2, co pokazuje aplikacja. Będziemy musieli chwilę poczekać, bo tam falownik, wszystko musi tam na spokojnie sobie to uruchomić. Więc będziemy widzieli na jednym liczniku cyfrowym i będziemy widzieli też w aplikacji, jak powinno to wszystko rosnąć. Przy okazji zauważyłem, że nowi sąsiedzi podłączyli swoje fotowoltaiki. Automatycznie napięcie, które miałem stabilne 232, 229 skacze na 237, więc no taki jest efekt kolejnych fotowoltaik na osiedlu. No dobra, zobaczmy, jak aplikacja reaguje, czy coś zaczyna tutaj mi rosnąć. 750, jeszcze nie, jeszcze chwilę, jeszcze falownik swoje tam robi, swoje odpala życie, ale za chwilę puści prąd i już coś idzie do góry. No to jak to wygląda sobie tutaj? Czy mi pokaże produkcję? No to pokazuje 80 W, 110 na aplikacji, 150, to wszystko teraz sobie spokojnie rośnie. 176 na aplikacji, na razie 160. ok, 230 W, no i mamy 203 na aplikacji, tak więc widać, że działa. Zaraz zobaczymy, czy dojdzie, dlatego że akurat na tą fotowoltaikę jest taka pora, że jeszcze nie świeci tak mocno słońce, ale zaraz zobaczymy, czy może ten kilowat już będzie produkowała. Porównajmy sobie to z licznikami, jak bardzo się rozjeżdżają. Pamiętajmy, że licznik w aplikacji zawsze będzie miał trochę opóźnienia, chociażby ze względu na to, że łączy się internetowo. Licznik, który mamy na szynie, widzi to na bieżąco. Tu mamy 420 W, no a w aplikacji z małym opóźnieniem 380, za chwilę na 430 wskoczyło. Tak więc, moi drodzy, działa. Tak więc to, co ja tutaj sobie poinstalowałem jakiś czas temu, a pamiętam, że za te liczniki tutaj w mojej skrzynce rozdzielczej kupę kasy zapłaciłem. Dzisiaj spokojnie jednym licznikiem rozwiązuję sobie, słuchajcie, cały problem, jeżeli chodzi o mierzenie, zaglądanie. Dostęp mam przez internet, można powiedzieć, z całego świata. No i fajnie teraz widzę, jakie mam obciążenie na pierwszej fazie. Mam 2300, na drugiej fazie już będę wiedział, że jest fotowoltaika. Jeszcze za chwilę odpalę drugą fotowoltaikę, dołożę sobie jeszcze jeden przekładnik. No ale jest tutaj bałagan, tak jak powiedziałem, skrzynkę muszę poprzerabiać. Moi drodzy, tak to właśnie wygląda. To jest bardzo, bardzo fajne urządzenie. Na pewno zrozumieją mnie osoby posiadające, słuchajcie, falowniki jednofazowe. Tanie, proste falowniki, które można kupić na AliExpress, na Alibabie, czy gdzieś tam za 1000 parę złotych, na których budujemy sobie fotowoltaiki. No i nie mamy takich właśnie przekładników. Nie mamy jak tego mierzyć, jak to obliczać, jak to połączyć z Home Assistant. Tak więc takie przekładniczki, słuchajcie, na pewno są bardzo dobre. Mi one tutaj na pewno posłużą, bo pierwsze co, to ja wypieprzę w ogóle te wszystkie swoje liczniczki, a w te miejsca zakładam przekładniki i nie będę musiał otwierać tej skrzynki w końcu i będzie ok. Bo co chwilę było latanie, zaglądanie do niej, patrzenie, jak to działa, czy wszystko spasowywuje się i tak dalej. Dzisiaj będę miał to wszystko w aplikacji. Jest to materiał, słuchajcie, reklamowy, ale szczerze polecam, bo koszty są niewielkie, a ja mam takie wyraźne porównanie, ponieważ tak jak już Wam wspominałem, to wszystko mnie kosztowało kasę, to wszystko były pieniążki i to wszystko dzisiaj jest niepotrzebne, bo mam jeden wspólny system. Moi drodzy, mam nadzieję, że tym filmikiem pomogłem Wam, a jeżeli uda się zdobyć jakiś kod rabatowy, to zajrzyjcie do opisu tego filmiku. Zostawcie łapkę, bardzo mi pomaga i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!